Cześć kochani, jak zawsze, jak zazwyczaj, witam Was na naszym kanale Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski. E, Ci starzy bywalcy wiedzą, czemu kanał jest poświęcony, a więc masa wiedzy dotyczącej przede wszystkim naszego zdrowia, sprawności, jak to utrzymywać, a dziedzin, które ogarniają ten temat jest cały szereg, to jest nie tylko żywienie, nie tylko suplementacja, czyli wspomaganie organizmu suplementami diety wysokiej jakości oczywiście, a nie tak zwanymi psychologicznymi za jakieś marne kilkanaście złotych na 2 miesiące starczy i tak dalej, bo to jest to jest tylko wyciąganie pieniędzy od ludzi, więcej nic. E, Dobre rzeczy kosztują troszeczkę i trzeba się z tym liczyć. Następna sprawa, wpływ pól magnetycznych i tych destrukcyjnych, ten destrukcyjny wpływ i terapię polami magnetycznymi, konkretne pasma i picie czystej wody. Wodą można się zatruć, zależy jaką wodę będziemy pić. Wielokrotnie mówię o tym, że ma być woda czysta, nisko mineralizowana, jak najniżej mineralizowana ze względu na spełniane funkcje. To ci, którzy mówią, że woda musi być wysoko mineralizowana, ma być dużo minerałów i tak dalej, oni kompletnie nie ma, albo nie wiedzą, o czym mówią, albo po prostu kłamią. To jest inna sprawa. Dalej, dobrze byłoby, że ta woda była strukturyzowana, alkaliczna, o wysokim ujemnym potencjale redoks, czyli świetnie, żeby działała jak antyoksydant i tak dalej. I teraz słuchajcie, kochani, jeszcze jest jedna sprawa, że troszeczkę przepraszam, ale tutaj muszę technikę ogarnąć. Chodzi o taką rzecz, żeby po prostu dalej, żeby uprawiać sport, ale bez przesady, żeby cieszyć się życiem, czyli być optymistą życiowym, a więc umiejętnie radzić sobie ze stresami, którym każdy z nas podlega, a więc zadać sobie pytanie, czy też rozwiązać podstawowy problem. Nieważne, co przeżywasz, ważne, jak przeżywasz. Bo czasami z jakiejś drobnej rzeczy możemy zrobić jedną wielką tragedię, a czasami z wielkiej tragedii możemy ją zmniejszyć. Po prostu czasami się po prostu trzeba zaakceptować ze spokojem fakty, na przykład śmierć bliskiej osoby. Ja też miałem z tym do czynienia, nie tak dawno zresztą, bardzo bliskie osoby, więc trzeba było sobie po prostu poradzić i tak dalej. O czym dzisiaj? A przy okazji jeszcze jest jedna sprawa. Wy już domyślacie się, o co chodzi. Jeżeli audycja się będzie Wam podobać, to lajki, suby, komentarze, dzielenie się tymi linkami i tak dalej. Tym bardziej no, staram się, żeby ta wiedza, którą przekazuję, jest to wiedza ulotna, żeby była przekazywana no, w jakiś taki ludzki sposób, ludzkim językiem. Chwalę się już po raz któryś chyba, że Jacek Sokal, którego szalenie cenię, szanuję w ogóle niesamowicie pana Jacka Sokala, Jacka, za to, że właśnie on ma opinię o tych moich książkach, że są napisane dla ludzi ludzkim językiem. E, Są ludzie, którzy mają ogromną wiedzę, ale czasami nie potrafią jej przekazać. No akurat otrzymałem taki dar, że no wielu z was zresztą to mówi, że się dobrze mnie słucha, że to jest zrozumiałe i tak dalej. Więc słuchajcie, przejdźmy do tematu. Otóż, jeżeli w ogóle mówimy, a często mówię o polach magnetycznych, elektromagnetycznych, jak wpływają na nasz ustrój, na nasze życie i tak dalej. Mówię o tym, że jesteśmy istotami bioelektronicznymi. Prosta sprawa, jeżeli zbudowani jesteśmy, wielokrotnie to przypominam, substancji chemicznych, te substancje chemiczne są zbudowane ze związków chemicznych, te z kolei z pierwiastków niepodzielnych na jakieś inne substancje. Pierwiastki z kolei z atomów, te z elektronów, protonów, neutronów i tak dalej. Jeżeli jesteśmy zbudowani z elektronów, to znaczy jesteśmy elektroniczni, a przy okazji jesteśmy bioelektroniczni, gdzie to bio oznacza chemię, ale elektro też oznacza chemię przy okazji. Czyli zwróćcie uwagę, ten nasz ustrój ludzki to jest biologia, to jest chemia, to jest fizyka.
A można dołączyć jeszcze matematykę, jak proporcjonalnie zostaliśmy zbudowani, jeżeli chodzi nawet o kształt naszego ciała, i możemy ten temat rozwinąć. Dlaczego ja o tym mówię? Żebyście się zachwycili sami sobą. Jacy cudowni jesteście. Nie tylko pod względem budowy ciała, funkcjonowania, gdzie no, przebiegają w nas miliony procesów w każdej sekundzie. Oddychanie, przepływy krwi, trawienie. Niczego nie musimy kontrolować, co się dzieje jakby z automatu, ale zwróćcie uwagę, jak to działa. Wzrok, słuch, mowa, a do tego uczucia. Uczucia te gorsze, ale te cudowne, szlachetne. Jesteśmy cudownymi istotami i trzeba z nas tę cudowną tą istotę wydobyć, a nie nurzać się w tym, że jesteśmy pazerni, jesteśmy złośliwi, agresywni, ciągle nam mało, pogoń za czymś. Człowieku, zastanów się, po prostu usiądź spokojnie i czasami zastanów się nad tym, kim jesteś, jakim cudem jesteś, tak prawdę mówiąc, i zachwyć się zwyczajnie sobą. I teraz, jeżeli mówimy, wracam do tej bioelektryczności, jesteśmy bioelektroniczni, to teraz pytanie jest takie, no właśnie, y, a jak to? To tak można połączyć sobie biologię z fizyką, z chemią, z czymś tam jeszcze? Ależ oczywiście. I tutaj posłuchajcie, posłużę się dzisiaj, znaczy pójdę na łatwiznę od razu wam powiem. Będę wam czytał, ale przy okazji coś pokażę również. Fragmenty z mojej książki Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, czyli jak suplementować organizm polami magnetycznymi. I mam taką prośbę, żebyście poczuli, czy to, co piszę w pozornie skomplikowanej książce, Boże, magnetostymulacja, magnetorelaksacja, co takiego jest? Jak to rozumieć? Pewnie jakaś fizyka, jakieś nie wiadomo co. Pomyślcie, czy to, co będę wam odczytywał, czy to jest strawne, czy da się to zrozumieć, a raczej poczuć. Ja kiedyś czytałem książki księdza profesora Sedlaka, który stworzył bioelektroniczny model natury człowieka, ciała ludzkiego. I na początku niewiele rozumiałem, naprawdę, kompletnie. To były książki poza moją percepcją. Dopiero drugi, trzeci raz zacząłem je czuć, a dopiero na końcu przyszło zrozumienie. A więc musimy dorastać do pewnych rzeczy, a ja staram się oczywiście te rzeczy bardziej skomplikowane przestawiać w bardziej prosty sposób, więc słuchajcie, poczytam sobie tata czyta dzieciom. O, tata czyta dzieciom, powiedzmy, i słuchajcie, ale również coś wam po prostu pokażę. A więc co pokażę? Udostępniam ekran, kochani, momencik, tak żeby był widok. Tryb pełnego ekranu. Dobrze. A więc co ma wspólnego fizyka z biologią? Czy to się da w ogóle połączyć jedno z drugim? Tutaj zejdę troszeczkę o tak, żeby obrazu wam nie przeszkadzało. Ta moja miniaturka tu ruchoma, żeby wam nie przeszkadzała. I zaczynamy. Więc słuchajcie, to jest jeden z rozdziałów, jeszcze raz powtarzam, te mojej książki. No przechodzimy do rzeczy. A więc co ma wspólnego fizyka z biologią? Więc przepraszam, anuluj, coś mi się tutaj zadziało. Dobrze. Więc początek temu związkowi, czyli związkowi fizyki z biologią, dały pracę Rosjanina profesora Aleksandra Gurwicza, który w 1923 roku odkrył promieniowanie mitogeniczne tak zwane. Władimira Wernackiego i Żorża Lachowskiego, chodzi o Polaka Jerzego Lachowskiego, który oczywiście żył w zaborze rosyjskim, fizyk polskiego pochodzenia, wykładający na Sorbonie, prowadzącego badania w latach 30. XX wieku. Promieniowanie komórek Lachowski nazywał promieniowaniem radioelektrycznym. Lachowski był między innymi twórcą teorii o falach myślowych i twierdził, że źródłem życia jest promieniowanie, które nim steruje, a zakłócenie równowagi drgań tego promieniowania prowadzi do zniszczenia życia. I ja bardzo często w tych moich audycjach, słuchajcie, kochani, na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych mówię o medycynie informacyjnej, to znaczy medycynie,
która pozwala nam nastroić organizm, dostosować drganie naszych organów do właściwych, prawidłowych wibracji zdrowia. Leki też mają tutaj znaczenie, dlatego że leki wprowadzają pewną substancję, która ma poprawić po prostu wibrację organu, który uległ desynchronizacji. Ale tak poza nawiasem. Promieniowanie komórek dopuszczał słynny amerykański chirurg George Crile 1864-1943, który wprowadził termin radiogeny dla świecących atomów plazmy, a także dopuszczała promieniowanie komórek amerykańska biofizyk węgierskiego pochodzenia Maria Telkes, 1900 rok, 1995, zajmująca się m.in. badaniem sposobów wytwarzania energii przez organizmy żywe. Następnie w połowie lat 30. XX wieku powstał pomysł elektrodynamiki układów biologicznych zaprezentowany przez dwóch naukowców z Yale University w USA, doktora Harolda Saxtona Barra i profesora Filmera Stewarta Kakow-Northropa. W 1941 roku noblista Albert St. Georgi, między innymi odkrywca witaminy C, zwrócił uwagę na potrzebę zastosowania mechaniki kwantowej w biochemii. W latach 30. XX wieku Amerykanin Royal Raymond Rife 1888-1971 opracował biofizyczną terapię częstotliwościową do niszczenia wirusów i bakterii dzięki odkryciu istnienia tak zwanej naturalnej rezonansowej częstotliwości wszelkich obiektów żywych. Inaczej prędkość śmiertelnych oscylacji. Mortal Oscillatory Rate. Zbudował także odpowiednie urządzenie zwane później maszyną Rife'a. Miała ona leczyć praktycznie wszystkie istniejące choroby, w tym raka, poprzez niszczenie patogenów za pomocą fal radiowych dostrojonych na odpowiednią częstotliwość. I teraz wyobraźcie sobie, co się stało później z Rife'em. Skończył bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że w 1939 roku American Medical Association, czyli Amerykański Związek Medyczny, rozpoczął bezpardonową nagonkę na Rife'a i wszystkich tych, którzy stosowali jego metodę. Doprowadzono do doszczętnego zniszczenia jego laboratorium, wszelkiej dokumentacji oraz zastraszano współpracujących z nim lekarzy. Rife dożył starości w kompletnym zapomnieniu, mimo ewidentnych osiągnięć. Skończył jako alkoholik, po prostu rozpił się. Nie wytrzymał po prostu tej nagonki. A co? Zmieniło się od tamtych czasów cokolwiek? Wszyscy ci, którzy chcą naprawdę uczciwie coś robić, po prostu, którzy występują przeciwko establishmentowi medycznemu, edukacyjnemu, czy jakiemukolwiek, są zwyczajnie często niszczeni. I tutaj chodzi o to, żeby się w końcu z tego wyzwolić. Przy okazji planuję troszeczkę wywiadów z przeciekawą postacią. O tym się dowiecie w przyszłości, w niedługiej przyszłości, z człowiekiem, Polakiem, który produkuje nieprawdopodobne narzędzia, urządzenia w zasadzie, tak zwane pulsatory. Więc Dominik Mino, więc myślę, że w przeciągu jakichś 3-4 tygodni nagram kilka wywiadów na temat tego, co robi Dominik. Nieprzeciętny w ogóle człowiek, przy okazji raper o wielkiej, cudownej duszy i ponagrywamy po prostu wywiady z nim, żeby się Dominik podzielił właśnie informacjami, jak on to robi, a więc wytwarza urządzenia typu urządzeń Rife'a. W 1949 roku dwaj naukowcy amerykańscy, Barr i Mauro, wykazali, że wokół neuronów istnieje pole elektrostatyczne. Należało przypuszczać, że owo zmienne pole elektryczne indukuje pole magnetyczne, co udowodnili w 1960 roku, czyli ponad 60 lat temu, Seipel i Morrow. W 1953 roku w Instytucie Biofizyki imieniem Maxa Plancka wykazano, że mikrofale podnoszą kilkakrotnie elektryczne przewodnictwo krwi i tkanek. Również ich wpływ nie ogranicza się tylko do nerwów
mięśni, receptorów, ale sięga znacznie głębiej do hormonów, enzymów i chromosomów. W 1957 roku dwaj Japończycy, fizyk Eiichi Fukuda i lekarz ortopeda Iwao Yasuda, dostarczyli pierwszych wskazówek dotyczących elektromechanizmów wzrostu i różnicowania się kości podczas procesu gojenia się złamań oraz udowodnili piezoelektryczność kości. No przypomnijmy, że piezoelektryczność jest to zdolność niektórych materiałów do przekształcenia naprężenia mechanicznego w energię elektryczną, czyli inaczej, jeżeli jakiś przedmiot skręcamy, rozciągamy, ściskamy, oddziałujemy siłą dynamiczną, mechaniczną siłą na różnego rodzaju przedmioty, to zmienia się, czy naciskamy, czy rozciągamy, jeszcze raz powtarzam, to w tym materiale zmienia się układ ładunków elektrycznych, czyli następuje zmiana potencjałów elektrycznych. Również Amerykanin Andy Bassett, niezależnie od naukowców japońskich, stwierdził istnienie zjawiska piezoelektrycznego w kościach, polegającego na wzbudzaniu niewielkich ładunków ujemnych podczas wzrastania nacisku mechanicznego i ładunków dodatnich podczas zmniejszania nacisku. Okazało się w tych badaniach, że niewielkie ładunki elektryczne sterują wzrostem kości. I teraz słuchajcie, ja swego czasu praktykowałem zabiegi na takim urządzeniu do wytwarzania terapeutycznych pól magnetycznych o nazwie BEMER. Dzisiaj mamy na przykład kapitalne urządzenia systemu Cloud. Wszystko to jest opracowane na bazie osiągnięć niemieckiego profesora Wolfganga Kawki, ale to kiedyś jeszcze o tym będziemy mówić. I co się okazuje, że podobnie zresztą działają MIM-2 urządzenia pana Andrzeja Fiedoruk. Chodzi o procesy gojenia się kości. Nawet o 40% szybciej tego czasu zaoszczędza się w cudzysłowie na procesy wzrostu i gojenia się złamań kości. O 40% szybciej następuje po prostu gojenie się tych złamanych kości. I teraz dalej. Obciążenia mechaniczne, a więc jeżeli naciskamy, tu jeszcze jest jedna sprawa, słuchajcie, jeżeli ktoś ćwiczył sztuki walki, więc często widać u karateków tutaj takie zgrubienie na przykład na kościach, bo uderzenie musi być tymi, tak zwane cki, tymi dwiema kosteczkami i ćwiczy się uderzenia na przykład twarde przedmioty i jeżeli ćwiczy się takie uderzenia albo na przykład uderzenia słuchajcie, łydką samą, czyli tą piszczelą, to w miarę ćwiczeń te kości się utwardzają. Stają się naprawdę bardzo twarde, więc nie dziwota, że można na przykład rozbijać płyty betonowe. To nie jest tylko siła, to jest w ogóle sztuka po prostu wygenerowania odpowiedniej energii, ale oczywiście nasze ciało musi to wytrzymać. To jest inna sprawa, więc po prostu bardzo twarde zakończenia są tych akurat kości. I teraz tylko właściwe obciążenie mechaniczne kości zapewnia ukształtowanie prawidłowej struktury morfologicznej. Na marginesie tematu. Dlatego umiarkowane, codzienne uprawianie sportu jest tak bardzo ważne dla naszych organizmów, ponieważ ruch zapewnia wywoływanie poprzez mięśnie nacisków na kości, warunkujących prawidłowy wzrost i zabezpieczając przed osteoporozą. Sportowcy praktycznie nie chorują na osteoporozę, a więc jeżeli ćwiczymy, obciążamy mięśnie, to mięśnie obciążają kości, wywołuje naciski. Jeżeli wywołujemy naciski, to zmieniamy profil elektronowy, czyli dochodzi do zjawiska piezoelektrycznego i wzmacniania kości. Kochani, ćwiczmy, uprawiajmy sport umiarkowany, bez obciążeń. W latach 50. XX wieku noblista Carl Linus Pauling, niesamowite nazwisko, zajmował się bioelektromagnetycznymi właściwościami krwi, a zwłaszcza hemoglobiny. A tak przy okazji, a jak nam się wydaje wszystkim, ja kiedyś o tym nie miałem zielonego pojęcia, w jaki sposób następują przepływy krwi w organizmie? No jak to? No serce przecież pompuje, ale jak to jest, że odległość od serca do
do kolana i z powrotem to zajmuje dosłownie chyba, jak dobrze pamiętam, 1,2 sekundy. Ale czy serce zasysa z powrotem tą krew? W jaki sposób to się dzieje? Okazuje się, że słuchajcie, w naczyniach krwionośnych są tak zwane zmienne potencjały elektryczne, a krew jest również naładowana elektrycznie. I te zmienne potencjały elektryczne na zasadzie jakościowego prawa oddziaływania ładunków, czyli jak ładunki oddziałują na siebie. Ładunki dodatnie i dodatnie odpychają się, ujemne i ujemne odpychają się, ale dodatnie, czyli różnoimienne, dodatnie i ujemne, przeciągają się i te potencjały wędrują i tak jakby ciągną drobinki krwi, które są naładowane elektrycznie. Oczywiście ja bardzo spłycam ten temat. To wszystko się dzieje w naczynkach włosowatych. Tych naczyń krwionośnych w organizmie mamy około 150 tysięcy kilometrów. Długość tych naczyń, czyli jeżeli długość równika to jest 40 tysięcy kilometrów, to zwróćcie uwagę, że to jest mniej więcej 3,5 długości równika, w zależności od wielkości ciała oczywiście. I Linus Pauling w 1954 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie właściwości magnetycznych hemoglobiny. Hemoglobina zawiera hem. W hemie jednym ze składników jest żelazo, a żelazo jest ferromagnetyczne. Odkrycie to było szczególnie ważne, ponieważ żelazo nie tylko jest nośnikiem tlenu w hemoglobinie, czyli barwniku czerwonych krwinek, ale także odgrywa główną rolę w metabolizmie wewnątrzkomórkowym. Żelazo jest ważnym nośnikiem energii, ponieważ łatwo ulega namagnesowaniu. Wszystkie te prace coraz bardziej przybliżały termin stworzenia nowego modelu organizmów żywych, układu bioelektronicznego. Termin bioelektronika autorstwa Louis-Claude Vincenta pojawił się po raz pierwszy w połowie lat 50. XX wieku. W 1963 roku Gerald Boole i Richard McPhee z Syracuse University w USA zmierzyli pole magnetyczne serca. W 1964 roku fizyk ciała stałego, noblista Brian Josephson wynalazł przyrząd elektronowy, tak zwane złącze Josephsona, do pomiaru bardzo słabych pól elektromagnetycznych. Przyrząd ten, kwantowy interferometryczny układ nadprzewodzący, w skrócie SQUID, to już w tej chwili nieważne, jak po angielsku to brzmi, stał się doskonałym detektorem, przepraszam, pola magnetycznego 1000 razy czulszym od dotychczasowych. SQUID posłużył między innymi do pomiaru pola magnetycznego serca. 10 do potęgi minus 10 Tesli, czyli 1/10 Tesli, oraz mózgu 10 do potęgi minus 13 Tesli. 10 do minus 10, 10 do minus 13, kochani, to jest 1000 razy mniejsze pole magnetyczne mózgu od pola magnetycznego serca. Nasze serce nas otacza polem magnetycznym z odległości wielu kilometrów. SQUID może to już zbadać istnienie takiego pola. Z czasem skonstruowano urządzenie typu multi-SQUID wyposażone w 100 sond typu SQUID w jednym bloku, co pozwala neurobiologom na obserwację najmniejszych wahań natężenia sił magnetycznych, które manifestują się zwłaszcza w mózgu i oczywiście w sercu. W latach 60. XX wieku włoski wynalazca żyjący we Francji Antoine Prioret zbudował elektromagnetyczne urządzenie lecznicze przy wsparciu ówczesnego rządu francuskiego, Światowej Organizacji Zdrowia, Uniwersytetu w Bordeaux i wielu wybitnych naukowców. Udokumentowane testy wykazały prawie 100% skuteczność w leczeniu wszystkich rodzajów nowotworów w stadium terminalnym, w tym białaczek. Ale, no jest, kochani, jak zazwyczaj jakieś ale, od 1974 roku, po zmianie ekipy rządzącej we Francji, wszelkie badania zostały przerwane, a wynalazcę poddano, podobnie jak
pana Rajfa brutalnej akcji dyskredytacyjnej. Pytanie jest, kto i dlaczego podjął taką akcję. No, dla was nie muszę tego tłumaczyć, tak? Również w latach 60. XX wieku badanie nad wpływami biofizykalnymi na żyjące systemy prowadzili m.in. profesor Hans Kuhn, dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Towarzystwa imienia Maxa Plancka w Getyndze. To były badania nad ewolucją informacji biologicznej i samoorganizacją materii, oraz Ilja Prigogine, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1977 roku. Twórca termodynamicznej teorii tłumaczącej procesy życiowe, postulujący istnienie dynamicznych, otwartych stanów materii. A więc słuchajcie, najlepsi, no te nazwiska, które w tej chwili wymieniłem wszystkie do tej pory, to są największe sławy światowej nauki. W 1967 roku Polak, profesor, doktor habilitowany, ksiądz Włodzimierz Sedlak, naukowiec z lubelskiego KUL-u, a na KUL-u to miał też inna sprawa, problemy. Zazdrość jest wszędzie. Przedstawił po raz pierwszy w świecie nowy model życia bioelektroniczny, w którym opisana została kwantowa natura człowieka. W ten sposób przełożył opis człowieka z wymiaru makroskopowego na pojęcia kwantowe. Konsekwencją przyjęcia takiego modelu stało się potraktowanie życia jako fali elektromagnetycznej ze świadomością, jako cechą elektromagnetyczną. Dopiero w 20 lat później podobną teorię przedstawił Dwight Bulkley, który podobnie jak profesor Sedlak ogłosił wbrew obowiązującemu paradygmatowi. Życie jako chemia, taki paradygmat był, biochemia, hipotezę życie jako fizyka. I o tym pisał między innymi nasz profesor Marian Wnuk w swojej pracy Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. I tutaj zacytuję profesora Mariana Wnuka: życie jest formą istnienia informacji elektromagnetycznej. Tak, jesteśmy, kochani, bioelektroniczni i każde sygnały magnetyczne, elektromagnetyczne oddziałują na nasze ciała. Albo destrukcyjnie, albo terapeutycznie. Profesor Włodzimierz Sedlak stał się autorem szeregu nowych pojęć. Elektroniczny model życia, bioplazma, kwantowe łącze życia, kwantowy szef życia, ekosystem elektromagnetyczny, elektromagnetyczne odżywianie, elektromagnetyczna transfuzja, pompa plazmowa, przestrzeń Sedlaka, biologia falowa, Homo electronicus, optoelektronika biologiczna, antropologia kwantowa, przeszczepy informacyjne, architektura elektromagnetyczna, urbanistyka elektromagnetyczna. Oczywiście zdaję z tego sprawę, że w tej chwili wielu z nas może kompletnie tego nie rozumieć, o co tu chodzi, dlaczego, co i jak. Ale słuchajcie, proste urządzenia, jak nasze komórki, telefony komórkowe, z czego się to wzięło? Z badań naukowych. Dzisiaj możemy przesyłać obrazy, nagrywać filmy, a dzisiaj ja też akurat nagrywam audycje, ale przy pomocy laptopa, rzecz jasna, przy pomocy kamerki komputerowej i tak dalej, i tak dalej. Włodzimierz Sedlak uznał organizm jako elektroniczny oscylator, coś, co właśnie oscyluje ciągle, wibruje, emitujący promieniowanie elektromagnetyczne o minimalnym natężeniu oraz jako generator i detektor jednocześnie emisji elektromagnetycznej. Przyjął również za nośnik informacji falę elektromagnetyczną, bo fala elektromagnetyczna, te, które my emitujemy, zawierają masę informacji o stanie naszego zdrowia, ale też możemy przyjmować te informacje elektromagnetyczne z zewnątrz. Przewidywał pozytywne oddziaływania pewnych pasm elektromagnetycznych oraz ujemnego aerozolu, gazu elektronowego, na utrzymanie elektronicznych właściwości związków organicznych i tą drogą na mobilizowanie procesów metabolicznych. Wskazywał na nieobliczalnie groźne skutki zanieczyszczeń chemicznych, akustycznych i elektromagnetycznych środowiska dla wszelkiego życia.
Dlatego postulował ochronę systemu elektromagnetycznego. Kochani, to były lata 70., 80. poprzedniego stulecia, czyli XX wieku. Co dzisiaj o tym się mówi? Każdy z nas ma komórki. Mamy lasy masztów, sieci bazowych. Wprowadza się nowe technologie, które ja nazywam technologiami 5 Grześków, a jeszcze się mówi teraz o technologii 6 Grześków, które działają na bazie fal milimetrowych, czyli fal, przy pomocy których porozumiewają się komórki naszych organizmów. Nie te komórki, te tutaj, tylko komórki naszego organizmu. I jeżeli z zewnątrz, robiłem taką audycję, fale milimetrowe, sięgnijcie ewentualnie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, przypomnijcie sobie. To jest niebezpieczeństwo. Dlatego postulował ochronę systemu elektromagnetycznego. Podstawy pod biofizyczną ekologię i formułowanie problemu elektromagnetycznego ekosystemu podał już w 1970 roku i w 1973. Zwracał uwagę na wydłużający się coraz bardziej szereg chorób psychosomatycznych jako skutku degradacji środowiska elektromagnetycznego. Postulował wprowadzenie terapeutycznego przeciwdziałania chorobom związanym z elektromagnetyczną degradacją środowiska. Włodzimierz Sedlak stworzył Polską Szkołę Bioelektroniki, nową gałąź nauki badającą życie na poziomie kwantowym w sferze procesów elektronicznych. Polska myśl twórcza od dawna kształtowała i kształtuje nadal poglądy na energetykę układów biologicznych. Pracował w tym kierunku w latach 70. i 80. XX wieku jedynie ośrodek Katedry Biologii Teoretycznej KUL, kierowany przez księdza profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Sedlaka. Wróćmy jednak do badań naukowców z innych krajów. Promieniowanie kwasów nukleinowych i białek badał także począwszy od lat 70. XX wieku, między innymi wspominany w mojej książce niemiecki naukowiec profesor Fritz Albert Popp. Według niego jednym z najważniejszych źródeł światła emisji biofotonów jest DNA komórki. Dzisiaj to już po prostu naukowcy doskonale o tym wiedzą. W 1971 roku dr David Cohen z Massachusetts Institute of Technology dokonał rejestracji po raz pierwszy w świecie pola magnetycznego wytwarzanego przez ludzką głowę. Eksperymenty przeprowadzone w 1971 roku w Kalifornii wykazały, że strumień magnetyczny aktywuje procesy metaboliczne i sprzyja tworzeniu aminokwasów. W przypadku enzymu trypsyny można wpłynąć na jego aktywność lub zwiększyć ją poprzez umieszczenie substancji pomiędzy biegunami pola magnetycznego i, co było zaskakujące, pomiędzy dłońmi uzdrowiciela, healera, czyli człowieka posiadającego tak zwane paranormalne zdolności. Słuchajcie, każdy z nas takie zdolności ma, tylko jedne większe, drugie mniejsze. Ojejku, jak mi dzisiaj głowa nasuwa, jak mi łupi w skroniach, ojej, oj, uderzyłem się. I co robimy? Widzicie, dłonie służą do samoleczenia. Przytul się do mnie, dotyk dla dziecka. To jest przesyłanie biofotonów. Dłonie wykazują bardzo silną emisję biofotonów. Tak samo głowa i tak samo stopy. Największe źródła promieniowania biofotonowego w naszym organizmie. W latach 80. Göran Stemme, Chalmers University of Technology w Göteborgu w Szwecji, badał wpływ pól elektromagnetycznych na wymianę gazu we krwi. Zgodnie z jego badaniami można przyjąć, że sterowany polem magnetycznym proces wymiany gazowej we krwi jest jednym z podstawowych procesów warunkujących trwałość życia. Dowiódł on również, że pod wpływem pól elektromagnetycznych poprawiają się przepływ krwi, ciśnienie parcjalne tlenu, wysycenie hemoglobiny tlenem, czyli wzrost tak zwanego utlenowania, stopnia nasycenia krwi tlenem i wykorzystanie tlenu przez tkanki.
Badania Roberta Beckera, moment, to tutaj zmiana slajdu, z USA dowiodły, że nie jest możliwe końcowe różnicowanie się komórek na komórki mięśniowe, kostne poszczególnych organów bez udziału niezwykle małych pól elektromagnetycznych. Okazało się, że to elektryczność steruje wzrostem kości. W 1975 roku fizyk eksperymentalny Bernard Root, współpracownik profesora Fritza Alberta Poppa, uzyskał kolejny dowód na istnienie wymiany informacji pomiędzy komórkami za pośrednictwem pól elektromagnetycznych. I znowu, popatrzcie, nasze komórki posługują się polami elektromagnetycznymi. Jeżeli te pola elektromagnetyczne bardzo słabe zostają zakłócone, są zakłócane w sposób stały, ciągle, przy pomocy innych źródeł, zwłaszcza fal milimetrowych, to jak one mogą się porozumiewać między sobą? Myślę, że dla was akurat tego nie muszę już tłumaczyć. Zauważył, że energia elektromagnetyczna służy między innymi do przesyłania sygnałów komórkowych, a także odpowiada za podziały komórkowe. Każda komórka odbiera i wysyła sygnały, używając kwantów światła. Kwantów, czyli porcji energii, czyli inaczej biofotonów służących wymianie informacji. Także S.S. Sung, nie znalazłem tutaj akurat imion tego naukowca, kierownik badań we francuskim Narodowym Ośrodku Badań Naukowych Villejuif, wykazał, że biokomunikację elektromagnetyczną można śledzić na poziomie komórkowym. Do podobnych wniosków doszli również rosyjscy naukowcy z Ośrodka Badań nad Telepatią i Psychokinezą w Nowosybirsku. Wykazali, że odizolowane od siebie struktury komórkowe mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem pól elektromagnetycznych w zakresie promieniowania ultrafioletowego i przekazywać sobie informacje stanowiące rodzaj kodu fotonowego. Ciekawostką stał się fakt, że chore komórki zarażone wirusem spowodowały identyczną chorobę u komórek zdrowych na odległość. I powtórzmy, w warunkach całkowitej izolacji. W dodatku sygnały pochodzące od chorych komórek były niesłychanie słabe. Efektem prac badawczych było m.in. opublikowanie w 1981 roku przez Kaznaczajewa, Szczurynę i Michajłową, troje naukowców radzieckich wówczas, które opisywali eksperymenty dotyczące przekazywania, odbioru i zapamiętywania informacji biofizycznych w komórkach. W 1982 roku fizyk dr William Ross Adey, badacz wpływu pól elektromagnetycznych na tkanki biologiczne, odkrył, że system biologiczny reaguje na specyficzne częstotliwości fal o ściśle określonym, ultrasłabym zakresie intensywności. Te charakterystyczne częstotliwości nazwano później oknem Adeya. Dalsze jego badania wykazały, że bioinformacja może być przekazywana jedynie wówczas, gdy sygnały są bardzo słabe i mieszczą się w konkretnym przedziale częstotliwości, charakterystycznym w dodatku dla danego osobnika. Dlaczego danego? Otóż dlatego, że każdy z nas jest indywidualnością, jest po prostu inny. Wiąże się więc z tym chociażby problem właściwego doboru rodzaju i dawki leku w przypadku wystąpienia schorzenia. Bo przecież nie ma takiej samej choroby. To nam się tylko wydaje, że iluzja, ta sama grypa, ale u każdego ona przechodzi zupełnie inaczej. Jest chorobą ten sam wirus, ale oddziałuje inaczej na nasz organizm. Więc sygnały słabe o bardzo niskim natężeniu i małej mocy mają największy terapeutyczny wpływ na organizm wskutek swojej kompatybilności z żywymi organizmami, właśnie dzięki tej małej mocy. A słuchajcie, a jak działa homeopatia? Okrzyczane jako szalbierstwo, głupota i tak dalej. Nie. Właśnie w preparatach homeopatycznych, gdzie
stężenie substancji pierwotnej jest szalenie małe, często jest praktycznie, to jest czysta woda, mamy do czynienia z sygnałem, z przekazem informacji elektromagnetycznej. Zostaje ślad jedynie po substancji terapeutycznej i woda po prostu przenosi tę informację do organizmu. Czyli mamy do czynienia wówczas, kochani, z takim rodzajem, o czym mówił profesor Sedlak, transfuzji informacyjnej albo transfuzji energoinformacyjnej. W Wielkiej Brytanii badania w dziedzinie wzajemnych oddziaływań bardzo słabych pól elektromagnetycznych z organizmami żywymi prowadził Cyril Smith z University of Salford w Manchester, zaś teorię elektrosłabych oddziaływań stworzyli już w 1960 roku trzej laureaci Nagrody Nobla z 1979 roku w dziedzinie fizyki. Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg oraz Abdus Salam. O tutaj wam teraz właśnie pokażę. Podobne prace prowadzone są w Instytucie Patologii Eksperymentalnej, Onkologii, Radiologii Ukraińskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Atomistyki Uniwersytetu Austriackiego. Za wyjaśnienie struktury kwantowej oddziaływań słabych w fizyce laureatami Nagrody Nobla w 1999 roku zostali dwaj Holendrzy, Gerardus Hooft i Martinus Weltman. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia profesor Herbert König z Politechniki w Monachium oraz profesor Ulrich Warnke z Uniwersytetu w Saarbrücken wykazali w badaniach, że użycie specyficznych, pulsujących pól elektromagnetycznych o niskim natężeniu wyraźnie nasila procesy metaboliczne. W każdym bądź razie wszelkie badania wskazują, że bardzo słabe sygnały mogą wywoływać znacznie silniejszą reakcję niż oddziaływania silne. Naukowcy z różnych ośrodków badawczych potwierdzili w tym względzie odkrycia profesora Fritza Alberta Poppa. W 1994 roku czasopismo Science opublikowało artykuł na temat elektrycznych potencjałów czynnościowych aktywujących tak zwane bioelektryczne włączniki genów, które wpływają na syntezę białek. Dotyczy to zwłaszcza wysoce specyficznych białek związanych bezpośrednio z aktywnością ruchową. Każda czynność mięśni, a tym samym ich ruch, zależą od aktywności mikroskopijnych włókienek mięśniowych sterowanych impulsami elektromagnetycznymi za pośrednictwem nerwów. Potencjał tych impulsów obecny na powierzchni wypustek nerwowych można zmierzyć. W przypadkach zaburzeń ruchu, więc niedowłady, porażenia, cały ten system działa wadliwie, co w znacznym stopniu pogarsza i spowalnia procesy regeneracji. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w każdej chorobie dochodzi do zaburzeń w mikrokrążeniu i upośledzenia wymiany gazowej, to stało się jasne, że użycie specyficznych pól elektromagnetycznych o bardzo małym natężeniu może wydatnie wspomóc leczenie, a nawet w niektórych przypadkach stać się leczeniem z wyboru. Naturalną stymulacją organizmu, zwłaszcza mózgu i centralnego układu nerwowego, według profesora Königa, stanowią również drgania rezonansowe o częstotliwości około 10 Hz, występujące między kulą ziemską a jonosferą. Drgania te przypominają wykres EEG u człowieka. Szczególne zasługi w dziedzinie badania i wdrażania w praktyce terapeutycznego wpływu szerokopasmowych pól elektromagnetycznych na żywe organizmy ma profesor dr Wolf Kafka, dyplomowany fizyk i fizjolog, prezydent Instytutu EnphySpace, Międzynarodowej Organizacji do Spraw Wpływu Pól Elektromagnetycznych na żywe organizmy i pełnomocnik Instytutu Maxa Plancka w Monachium Wiese do spraw fizjologii zmysłów i neurofizjologii. Jest zresztą współtwórcą terapeutycznego systemu bioelektromagnetycznej regulacji energii z użyciem szerokopasmowych sygnałów, opracowanego we współpracy z Akademią Bioenergetyki w Liechtenstein oraz Europejskim Instytutem Medycyny Bioenergetycznej w Dornbirn w Austrii. Mam tutaj na myśli dwa typy systemów o nazwie BEMER oraz CLOUD.
W Polsce wielki wpływ ma na praktyczny rozwój magnetostymulacji wywarł profesor Aleksander Sieroń, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej oraz sekcji zastosowań laserów i pól magnetycznych w medycynie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kierownik jedynej w Polsce Kliniki Medycyny Fizykalnej w Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. Jest on także współtwórcą polskiego urządzenia do magnetostymulacji razem z profesorem doktorem habilitowanym Feliksem Jaroszykiem i profesorem doktorem habilitowanym Januszem Paluszakiem. Mam tutaj na myśli systemy WIOFOR. I kochani, biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba, już przepraszam, zatrzymuję udostępnianie, przy okazji zobaczyliście tych ludzi, tych bardzo znanych naukowców, często lekarzy. I na koniec w takim razie, jeżeli już wiemy, że pola elektromagnetyczne działają na organizm, że problemem tych oddziaływań zajmują się na całym świecie uznani naukowcy, to nie warto słychać czasami bzdur w rodzaju bzdury, jakie usłyszałem w 2017 roku. Byłem wówczas w Cedzynie koło Kielc na takim sympozjum lekarskim, było 130 lekarzy i ja jako jedyny, chwalę się dzisiaj, magister inżynier, no to było oczywiście, w programie były wypisane, bo miałem tam akurat mieć 3 wystąpienia, no i to mnie obciążało, bo jak magister inżynier mógł być w gronie profesorów, doktorów nauk medycznych i tak dalej. I mówiłem o terapii polami magnetycznymi i jeden z profesorów, specjalista od mikrobioty jelitowej zarzucił że mówię bzdury, że nie ma czegoś takiego jak jakieś oddziaływania pól magnetycznych na organizm i tak dalej. Uznał profesora Sedlaka za miernotę, dlatego że jego pracę, profesora Sedlaka, kompletnie jego znajomi biofizycy nie rozumieją i tak dalej. No, ja wspominałem w jednej z moich audycji, że ja się nie daję w kaszy zjeść, że tak powiem, więc pewną odpowiedź, dość brutalną wręcz, zastosowałem, bo jeżeli ktoś zachowuje się brutalnie wobec mnie, to nie, ja jeńców też nie biorę, no i troszeczkę poszło człowiekowi w kości. Nie mówię dlatego, żeby się tym chwalić, bo to było żenujące z jego strony, tak prawdę mówiąc, no świadczy o tym, że ma się ciasne horyzonty myślowe. Można czegoś nie wiedzieć, kochani. To jest ignorancja tak zwana pozytywna. Nie wiem, ale chcę się dowiedzieć. Proszę pana, ale na jakiej podstawie pan to twierdzi i tak dalej, i tak dalej. A nie, bo ja tu wiem najlepiej, nie chcę o czym słyszeć, o bzdurach i tak dalej. I teraz słuchajcie, jeżeli te wszystkie pola elektromagnetyczne działają na nasz organizm na poziomie subkomórkowym, wręcz subatomowym, czyli na poziomie poniżej atomu, to znaczy, że to ma pewne konsekwencje. A jakie? To porozmawiamy sobie o tym w jednej z następnych audycji. Mam na myśli zastosowania pól elektromagnetycznych, terapeutycznych w lotach kosmicznych. Bo tu wyraźnie biologię i fizykę połączyły odpowiednie związki, bardzo silnie. A dlaczego połączymy? To właśnie w tej następnej audycji, kiedy sobie pozwolimy na następne czytania ewentualnie. Dobra, dzisiaj na tyle, bo było tego dość długo. Słuchajcie, znowu prośba, jeżeli to, co wam przeczytałem z tej mojej książki Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, czyli jak suplementować organizm polami magnetycznymi, to jest taka podbudowa solidna, teoretyczna na temat wpływu pól magnetycznych na organizm i tego, że trzeba się suplementować polami magnetycznymi. Jeżeli wszystko to okazało się w miarę zrozumiałe, w miarę strawne, zaczęliście to czuć po prostu, bo nie musicie do końca rozumieć. Ja też wielu procesów nie rozumiem, jak to się dzieje, ale ja wiem, że to się dzieje, bo nie przypadkiem pracują nad tym tęgie głowy. Opracowują te różne rzeczy, a my możemy brać w postaci gotowych urządzeń. I nie muszę wiedzieć, jak działa silnik samochodu, ale wsiadam jako kierowca, leję benzynę i jadę, nie rozumiejąc, jak to działa. Ja też nie wiem do końca, jak działa po prostu to urządzenie, komórka. Nie wiem do końca, jak działa laptop, jak się tam procesy zachodzą i tak dalej. Nie umiem go naprawić.
oddaję dla fachowca, ale to wszystko działa. Jak wiatr, który wieje, nikt go nie widział, ale widzimy skutki tego wiatru. Gałęzie się chwieją, omywa nas, ciężko czasami iść pod wiatr i tak dalej. Więc jeżeli e, poczuliście, że w tej audycji jest coś zrozumiałego, co dobrze czujecie i że to ma ręce i nogi, to po prostu poproszę o poparcie, o lajki, o suby, o dzielenie się tą wiedzą z innymi. No i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Życzę Wam jak zwykle wszystkiego dobrego. Papatki.